To był pociąg trzyczłonowy. Pierwszy człon przejechał nad tą wyrwą, nie wykoleił się. Drugi człon, pierwszy wózek, przejechał nad tą wyrwą, nie wykoleił się i dosłownie centralnie ten drugi człon zatrzymał się nad tą wyrwą. Możemy tutaj mówić o szczęściu. Tu pojawia się problem. Infrastruktura kolejowa to infrastruktura liniowa. Dzisiaj w Polsce ponad 19 000 kilometrów aktywnych linii kolejowych. Ostatni przypadek sabotażu potwierdzony to jest 1938 rok. Tak dzisiaj, z uwzględnieniem również najnowszej technologii, można zabezpieczyć kolej również pod kątem tym wojskowym właśnie, czy tym militarnym, żeby do takich zdarzeń, do takich dywersji nie dochodziło, albo minimalizować ich efekt. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Mariusz Marszałkowski, jestem zastępcą redaktora naczelnego Defense24.pl. Dzisiaj porozmawiamy o najbardziej medialnym wydarzeniu ostatnich kilkudziesięciu godzin, czyli tego, co dzieje się na polskiej kolei, tego, co zdarzyło się na trasie Warszawa-Lublin. A moim i Państwa gościem jest Paweł Makowiec. Witam, Pawle. Pawle, Mariusz, dzień dobry Państwu. ty poza tym, że jesteś redaktorem Cyber Defense, to jesteś również miłośnikiem kolei. Zresztą prowadzisz profil o tej tematyce również na YouTubie i serwisie X. Powiedz, co dzisiaj wiemy na chwilę obecną o tym, co zdarzyło się nieopodal Dęblina na linii kolejowej, bo wiemy, że doszło do wybuchu, do uszkodzenia linii kolejowej. Natomiast czy coś więcej wiemy na ten temat tego zdarzenia i jak to wpłynęło na ruch kolejowy w tamtym obszarze? Tak jak powiedziałeś, miał miejsce wybuch ładunku podłożonego przy szynie na torze numer 1 linii kolejowej numer 7 z Warszawy do Dorochuska. To jest odcinek tuż za przystankiem osobowym Mika. To prawdopodobnie miało miejsce według relacji mieszkańców w sobotę w godzinach wieczornych. Na pewno wiemy, że w godzinach porannych w niedzielę maszynista pociągu Intercity zgłosił dyżurnemu ruchu w Dęblinie, że coś jest nie tak z torem tuż za przystankiem osobowym Mika. Dyżurny ruchu polecił maszyniście następnego pociągu, czyli osobowego Kolei Mazowieckich. Polecił maszyniście ostrożną jazdę. Ostrożna jazda, czyli mówimy o prędkości 20-40 na godzinę. Maszynista zauważył ubytek w szynie, tak się to fachowo nazywa. Zauważył ubytek w szynie, zatrzymał pociąg. Nie obwiniajmy oczywiście maszynisty o to, że pociąg wbrew doniesieniom medialnym zatrzymał się dosłownie nad wyrwą. To co jest najważniejsze, to był pociąg trzyczłonowy. Pierwszy człon przejechał nad tą wyrwą, nie wykoleił się. Drugi człon, pierwszy wózek, przejechał nad tą wyrwą, nie wykoleił się i dosłownie centralnie ten drugi człon zatrzymał się nad tą wyrwą. Pociąg cały czas stoi na szynach, nikt nie został ranny, nie ma zabitych. Możemy tutaj mówić o szczęściu. Tor numer 1 linii kolejowej numer 7 jest zamknięty od godziny 7:30. Mamy oprócz działań służb, mamy też działania Komisji Kolejowej, czyli mamy przedstawicieli zarządcy infrastruktury, mamy przedstawicieli przewoźnika. Zgodnie z przepisami Komisja Kolejowa wyjaśnia, co było przyczyną całego incydentu, chociaż w tym momencie, jak już pan premier Donald Tusk potwierdził, że to był sabotaż, to najprawdopodobniej zostanie to wpisane do protokołu ustaleń końcowych jako przyczyna zamach zbrodniczy. No właśnie wspomniałeś, że zresztą premier Donald Tusk wspomniał o tym, że był to zamach, że był to celowy akt dywersji poprzez podłożenie ładunku wybuchowego i z tego co wiemy, to około 100 centymetrów tych torów zostało zniszczonych, tej jednej szyny. Powiedz, czy to wystarczyłoby do wykolejenia pociągu, czy te 100 centymetrów, czyli około 1 metra jest wystarczająco, żeby pociąg się wykoleił, żeby doszło do katastrofy kolejowej? Ja bym stwierdził, że to jest dyskusyjne, ponieważ dość popularny też w ostatnich godzinach stał się filmik z eksperymentów armii amerykańskiej, gdzie usuwano fragment szyny i następnie puszczano przez ten fragment pociąg. I dopiero znacznie dłuższy fragment szyny, dopiero brak znacznie dłuższego fragmentu szyny, czyli dłuższego niż ten 1 metr, powodował wykolejenie wagonów 5, 6 i dalszych. Natomiast ja mam wątpliwości, ponieważ w styczniu 2004 roku pod Miałami
W wyniku wady fabrycznej wykoleiły się wagony pociągu towarowego zmierzającego do Szczecina i wjechał w nie pociąg pospieszny jadący ze Szczecina do Terespola. Wtedy nikt nie zginął, byli ranni, ale tam mieliśmy do czynienia z wadą fabryczną szyny i ubytek miał też długość 1 metra. Także przypadek przypadkowi nierówny, nie osądzałbym, że tak zawsze musi być. Okoliczności dokładne mogą być różne. No właśnie wspomniałeś, że były przypadki, kiedy ze względów fabrycznych czy jakichś technologicznych dochodziło do katastrof kolejowych w Polsce. Natomiast chyba taki celowy sabotaż, jak sabotażu poprzez wysadzenie torów jest no, takim właściwie precedensem, no bo wcześniej chyba nie mieliśmy takich sytuacji, przynajmniej w najnowszej historii naszego kraju. Części osób na myśl może przychodzić sytuacja z września tego roku, gdy było głośno o zgubionym wagonie towarowym, wagonie węglarce na Śląsku, kiedy nieznani sprawcy najpierw odłączyli ten ostatni wagon od pociągu zjeżdżającego do jednej z kopalni węgla kamiennego, następnie przełożyli sygnał końca pociągu, czyli takie tarczki odblaskowe sygnalizujące, że że to jest koniec pociągu, to jest ostatni wagon, przełożyli na przedostatni wagon i maszynista zorientował się dopiero na stacji końcowej, po przeliczeniu wagonów, po sprawdzeniu numeru ostatniego wagonu ze stanem faktycznym. Według dokumentów, do których dotarłem, Komisja Kolejowa nie uznała tego za zamach zbrodniczy, tylko za chuligański wybryk. To dzięki, no i jeszcze bierzemy też pod uwagę, że przekaz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie był do końca spójny. Mieliśmy zarówno informację, że to był sabotaż, jak i informację, że to nie był sabotaż. Więc na tej podstawie uznaję, że ostatni przypadek sabotażu potwierdzony to jest 1938 rok. Wyłączam oczywiście II wojnę światową, bo okres wojny, okres pokoju to są dwa zupełnie różne przypadki. W 1938 roku ten ostatni przypadek to było celowe rozkręcenie rozjazdu przez kolejarza. Ale jeżeli mówimy o celowym ataku, to na myśl mi przychodzi największa katastrofa kolejowa międzywojnia, czyli katastrofa pociągu tranzytowego z Królewca do Berlina pod Starogardem Gdańskim. Tam zginęło 29 osób. Doszło też do rozkręcenia szyn. I jak zaczniemy sobie porównywać okoliczności, to zaczyna się, że tak się wyrażę, robić ciekawie. Też mieliśmy napiętą sytuację międzynarodową. Wtedy mieliśmy wojnę celną polsko-niemiecką, dzisiaj mamy sytuację z Rosją. Wtedy Niemcy oskarżali nas, Polaków, o to, że niewłaściwie był utrzymany, nasi kolejarze utrzymywali tor. Ostatecznie Niemcy przychylili się do naszego wniosku, że to był sabotaż. Sąd w Wolnym Mieście Gdańsku tak między innymi uznał. Akcję sabotażową pod Dęblinem już wykorzystuje rosyjska propaganda, białoruska propaganda. Mamy wojnę informacyjną w naszej infosferze. Ale to, co moim zdaniem jest kluczowe, jeżeli porównujemy incydent pod Dęblinem z katastrofą pod Starogardem, to to, że pod Starogardem do dziś nie wiemy, kto to zrobił. Dlatego dzisiaj, jeżeli mówimy o sabotażu pod Dęblinem, musimy twardo powiedzieć: panie premierze, jeżeli pan deklaruje, że złapiemy tych ludzi, to naprawdę złapcie tych ludzi. Bo jeżeli ci sprawcy rozpłyną się w powietrzu podobnie jak ci ludzie spod Starogardu, to powiem szczerze, to będzie kompromitacja, że pomimo upływu 100 lat, pomimo znacznie lepszej technologii, którą dysponują nasze służby, my nie jesteśmy w stanie ustalić, kto wysadza nam tory. Naprawdę nie możemy do tego dopuścić, że wtedy pod Starogardem na miejscu zbrodni znaleziono podnośnik, znaleziono klucze kolejowe, które były przecież ewidencjonowane, znaleziono bardzo bogate spektrum dowodów. Przesłuchiwano wielu świadków, ustalono tak naprawdę, skąd pochodził podnośnik, którym przesunięto szynę. A dzisiaj, mając znacznie lepszą technologię, nasze służby nie powinny mieć problemu z ustaleniem, kto się zasadził, że tak się wyrażę, kto się zasadził na jeden z pociągów. No właśnie, na koniec chciałbym ciebie zapytać o to, bo wiele się mówi, ty mówisz o złapaniu sprawców, natomiast dużo też się mówi o tym, że no,
powinna być pewna profilaktyka, pewna prewencja ochrony kolei. No ale właśnie, tu pojawia się problem. Infrastruktura kolejowa to infrastruktura liniowa. Dzisiaj w Polsce ponad 19 000 kilometrów aktywnych linii kolejowych. No to jest na tyle rozległa infrastruktura, przebiegająca przez całe terytorium kraju, że no trudno ochronić każdy metr tej infrastruktury. Jak dzisiaj, z uwzględnieniem również najnowszej technologii, można zabezpieczyć kolej, również pod kątem tym wojskowym właśnie, czy tym militarnym, żeby do takich zdarzeń, do takich dywersji nie dochodziło, albo minimalizować ich efekt? Karta mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz. kartamundurowa.pl. No, być może patrole Straży Ochrony Kolei wzdłuż linii kolejowych by się przydały, ale o wysyłaniu wojska na wszystkie linie kolejowe to lepiej troszeczkę przystopujmy. Warto zauważyć, że w mediach społecznościowych pojawiła się teza, że jakim cudem na przykład urządzenia sterowania ruchem kolejowym nie wykazały, że doszło do przerwania. Kiedy na liniach kolejowych w Polsce jest coś takiego jak blokada liniowa, która stwierdza, w dużym skrócie, ona stwierdza, czy odstęp jest zajęty przez pociąg, czy nie jest. Kiedyś ona się opierała na obwodzie elektrycznym. Po prostu jak z jednej skrzyneczki przy semaforze do skrzyneczki do drugiej przy drugim semaforze płynął prąd, to znaczy, że odcinek nie był zajęty przez pociąg i skład mógł wjechać. I pociąg wjeżdżał, było zamknięcie obwodu, pokazywało się stój. Dzisiaj już te obwody nie są stosowane, zarówno w tej zwykłej blokadzie liniowej, że mamy jeden odcinek od stacji do stacji, jak i przy samoczynnej blokadzie liniowej, gdzie tych odcinków między stacją A a stacją B może być kilka. Mamy semafory, które na podstawie informacji dostępnych z urządzeń pokazują, czy odcinek szlaku jest zajęty, czy nie. Dzisiaj zamiast obwodów mamy liczniki osi, które przy wjeździe na odcinek liczą, ile pociąg ma osi, a przy zjeździe z odcinka liczą kolejny licznik osi, dokonuje tego samego procesu i porównuje z tym pierwszym. Jeżeli liczba osi się zgadza, odcinek jest wolny. Jeżeli liczba osi się nie zgadza, odcinek jest nadal zajęty. I to właśnie dlatego, zanim ten osobowy Kolei Mazowieckich zatrzymał się nad tym powiedzmy ubytkiem, właśnie dlatego te kilka pociągów było w stanie przez tą noc przejechać, bo tam mamy liczniki osi, a nie obwód. Mhm. Ale jest jakiś sposób techniczny, żeby właśnie, no bo ktoś mówi, że może jakiś światłowód, czy coś, żeby stwierdzić, czy jest jakiś ubytek w szynie, Właśnie jakiegoś wybuchu. Japończycy podobno korzystają ze światłowodów, tylko no akurat jest pytanie, czy nasz zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe faktycznie się zastanawia nad sposobami takiego zabezpieczenia, bo tu nie ukrywajmy, że takie sposoby są. Tylko że też musimy mieć z tyłu głowy, że nie tylko publika polska jest tym zainteresowana, że są pewne podmioty, które bardzo chętnie wykorzystają te informacje przeciwko nam. W cyberbezpieczeństwie jest takie powiedzenie, że o cyberbezpieczeństwie rozmawia się w ciszy gabinetów. Także ja bym raczej wskazał na PKP Polskie Linie Kolejowe i powiedział, szanowni państwo, w gmachu natargowej połóżcie proszę nacisk, żeby odpowiednio zabezpieczyć nasze linie. Nie mówię tutaj, że każdy kilometr musi być obstawiony sokistami, tylko na przykład te światłowody z Japonii. Dlaczego by nie? Pomysł to jednak jedno, wprowadzenie tu drugie. Od 15 lat ponad PLK męczy się z wprowadzeniem systemu GSM-R na polską kolej, o czym zresztą wielokrotnie pisałem na naszym kanale na YouTube, na cyberdefense24.pl. Od dobrych kilku miesięcy jest dostępna rozmowa m.in. z byłym dyrektorem cyfryzacji w PKP PLK Piotrem Kubickim, posłanką Matysiak i wiceprezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce właśnie o problemach związanych z wdrażaniem GSM-R. Jaki z tego płynie wniosek? Że jeżeli są problemy z wdrożeniem GSM-R-u, to się obawiam, że podobne problemy byłyby z wdrożeniem chociażby tych światłowodów. A na takie coś sobie nie możemy pozwolić. A GSM-R, co to jest właściwie, żeby... GSM-R to jest cyfrowy system łączności, który ma zapewnić
który ma zastąpić analogową łączność VHF. A analogowa łączność elementem analogowej łączności VHF jest system Radiostop, który stał się niesławny w 2023 roku z powodu nadużyć, a który to przecież został wprowadzony po to, żeby jak najszybciej zatrzymać pociągi po 3 tragicznych katastrofach kolejowych z przełomu lat 70. i 80., które zabrały nam 104 osoby w sumie. No dobrze, Pawle, dziękuję za tą pigułę, infopigułę taką szybką tego, co się stało, czy tego, co się dzieje obecnie na kolei. No, cały czas to sprawa jest rozwojowa, więc informacje spływają właściwie w czasie rzeczywistym. My będziemy na bieżąco informowali o dalszych postępach i informacjach dotyczących tych zdarzeń na naszych kanałach defense24.pl, na cyberdefense24.pl i infosecurity24.pl. Dlatego zachęcamy do czytania, do oglądania naszych kanałów. Ja serdecznie dziękuję, Pawle, Tobie za wytłumaczenie widzom tych najważniejszych podstawowych rzeczy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do lajkowania, do komentowania, do udostępniania tego materiału. Dziękuję serdecznie. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense24. Miałem przyjemność prowadzić tę rozmowę.